I used to get tangled up in this world, but now I get tangled up in this girl. She make everything special. She my ship, she my vessel. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Fryzja to miejsce, które brzmi dość egzotycznie. Kiedy słyszymy o herbacie po fryzyjsku, spodziewamy się, że jest to gdzieś w Azji, w Afryce. No, przynajmniej jak pytałem wszystkich wokoło, to spodziewali się czegoś naprawdę tropikalnego. Tymczasem Fryzja jest zupełnie nietropikalna, ponieważ jest to region, który znajduje się w Danii, Holandii, Niemczech, generalnie u wybrzeży Morza Północnego. Historycznie kraina ta była nieco większa niż obecnie i stamtąd pochodzi sposób picia herbaty po fryzyjsku oraz herbata wschodniofryzyjska. Nie jest to osobna herbata, tylko blend, mieszanka różnych herbat. Skąd to się wzięło? Otóż przez Holendrów, którzy no oczywiście poza tym, że tam zamieszkiwali, to również tam przywozili swoje herbaty, a przywozili z różnych miejsc, gdzie sięgały macki ich kampanii wschodnioindyjskiej. No, najwięcej słyszy się jednak o brytyjskiej kampanii wschodnioindyjskiej, która miała liczne kolonie w Indiach, później na Ceylonie, Sri Lanka, wszędzie pełno Brytyjczyków. Okazuje się, że Holendrzy również zapuszczali się daleko na wschód, a konkretnie do Indonezji. W Indonezji powstały magazyny przeładunkowe, właśnie holenderskie, gdzie był punkt, w którym gromadzono dobra pochodzące z handlu z całą Azją, między innymi z Japonii, z Chin, no i również miejscowe rzeczy były tam gromadzone i stamtąd dopiero płynęły już do Europy. Również Holendrzy postanowili w Indonezji zasadzić herbatę. To nie za bardzo się to udało, ponieważ wzięto szczepy pochodzące z Japonii, no i plantacje herbaciane nie przyniosły aż takiego wielkiego plonu, jak się spodziewano, i dopiero Brytyjczycy, którzy na asamskiej wersji herbaty zrobili o wielki sukces swoich plantacji w Indiach, wtedy Holendrzy postanowili również zdobyć odmianę asamską i uprawiać w Indonezji, i to działa do dzisiaj. Powstała właśnie indonezyjska herbata holenderska i ją zmieszano z herbatą asamską, co daje w efekcie właśnie wschodniofryzyjską mieszankę. Można ją gdzieś tam kupić gotową, ale można pomieszać, co polecam, albo zastąpić po prostu herbatą asamską, bo to właściwie jedno i to samo. Herbata czarna asamska właściwie niewiele się różni od swojej młodszej siostry herbaty czarnej indonezyjskiej. Spójrzcie, tutaj herbata pochodząca z Asamu, ta pochodzi z Jawy. Praktycznie wyglądają identycznie. Jest to ten sam gatunek, bo tak jak mówiłem, w Indonezji robi się to na bazie herbaty asamskiej właśnie. Bardzo aż się prosi, żeby to pomieszać. I tak właśnie pomysł mieli Holendrzy. Herbata asamska jest bardzo intensywna, bardzo mocna. Indonezyjska tak samo. Razem zmieszane dają herbatę wschodniofryzyjską, która służy do przygotowania herbaty po fryzyjsku. A czym się różni taki napar herbaciany od zwykłego naparu? Otóż, uwaga, będzie instrukcja, jeśli wylądujecie w Fryzji, czyli w północnych Niemczech najczęściej, albo w Holandii, w Danii, chociaż jak się dowiedziałem, północne Niemcy to teraz jest region, gdzie najwięcej pije się takiej herbaty po fryzyjsku. Jak należy się zachować? Po pierwsze, podajemy wszystko w pięknej ceramice, porcelanie. My użyjemy szkła po to, żebyście dokładnie zobaczyli przez ściankę, co się wydarza. Robi się bardzo intensywny napar herbaty czarnej. Możemy, tak jak mówiłem, wziąć po prostu czystego asama, możemy zrobić samemu tę mieszankę, możemy ją kupić, ale parzymy ją mocno, ciemno i wyraziście. I do filiżanki dodajemy cukru lodowego, cukru kandyzowanego. To jest cukier, który podaje się obowiązkowo z takimi szczypczykami jak do cukru w kostkach. Tego oczywiście paluchami nie należy. Są to wielkie kryształy. Pewnie widzieliście coś takiego i zastanawialiście się, o co z tym chodzi. Dlaczego to są w ogóle takie wielkie bryły, bo to się strasznie źle rozpuszcza. Sam kiedyś próbowałem sobie posłodzić tym herbatę, mieszałem i te kryształy ciągle się tam tłukły jak takie wielkie landrynki. O to właśnie chodzi, że ma się to rozpuszczać bardzo powoli. Dodajemy sobie takich kryształów do filiżanki, ile lubimy. Dość sporą warstwę. Chodzi o to, że kiedy wlejemy herbatę,
wypijamy ją i wlewamy raz jeszcze na ten sam cukier i wypijamy i raz jeszcze. W ten sposób słodzimy napar tylko raz, a te wielkie landryny stopniowo się rozpuszczają i im dłużej siedzimy sobie przy tej herbacie i z kimś rozmawiamy, tym słodszą mamy. To jest bardzo fajne, uważam, ponieważ zachęca to do dłuższych pogaduszek i dłuższych podwieczorków, bo w sumie herbata robi się coraz słodsza, więc coraz milej się ją pije. Taki cukier sypiemy, do tego wlewamy właśnie herbatę i uwaga, nasłuchujemy, ponieważ moment wlania herbaty to moment, kiedy ten kryształ cukru zaczyna pękać i wydobywa się charakterystyczny trzask. Niezbyt głośny, ale słychać jak miło strzela. Na to warto zwrócić uwagę, bo to jest specyficzne przy tej herbacie. Wlewamy herbaty niewiele. Filiżanki są płaskie i troszeczkę powyżej poziomu cukru wlewamy herbaty. I na wierzch wlewamy gęstą, słodką śmietankę. Mamy taką tutaj 30% słodziutką i jak to robimy, ponieważ to też jest ważna sztuka, technika. Nalewamy nieco z boku, tak że cała śmietana wpada do środka i wydobywa się, bo jest lżejsza czy gęstsza, tak jak olej na wodzie, wydobywa się do góry i towarzyszy temu powstawanie charakterystycznych chmurek. To tak nawet się tam nazywa, że należy poczekać, aż powstaną chmurki, obłoczki. I rzeczywiście to wygląda jak takie chmury, trochę jak dzisiejsze, takie niewielkie, ciemne chmurzyska, ani nie takie piękne, okrągłe obłoczki, tylko takie chmury chyba wysokiego piętra, jak się nie mylę. Takie trochę rozmazane, takie wesołe strzępy. To się dzieje na naszej herbacie. Co bardzo specyficzne w tym przypadku, nie wolno mieszać. Podana jest łyżeczka, ale nie należy jej używać, ponieważ jest to faux pas w przypadku tej herbaty. Nie mieszamy ani tych kryształów cukru, ani nie mieszamy tej śmietany, bo popsujemy chmurki. W ogóle łyżeczka jest nieużywana. Jest użyta tylko do tego, że gdy już się napijemy i nie chcemy więcej, wkładamy ją do filiżanki, co jest sygnałem dla gospodarza, żeby nam nie dolewał już do tego cukru i kończymy po prostu biesiadę. Jak się pije taką herbatę? Przede wszystkim wypijamy 3 filiżanki, bo tak jest taktownie. Nie należy wypić jednej i już, co najmniej 3. Poza tym należy poczuć wszystkie 3 smaki i jeśli filiżanka jest nieduża, warto zrobić to w 3 łykach. Po pierwsze, pierwszy łyk jest taki, że wypijamy herbatę. Zauważcie, ta śmietana jest u góry, cukier na dole i kiedy przechylamy filiżankę do ust, to właściwie herbata z pomiędzy cukru a śmietany dostaje się do naszych ust pierwsza. Wypijamy łyk gorzkiej, mocnej herbaty. Następny łyk to już taki, gdzie śmietanka schodzi niżej, wypijamy śmietankę i czujemy taką przyjemną śmietankową miękkość obłoczków śmietankowych w ustach, a ostatni łyk to jest wypicie tej herbaty, która została w cukrze. Wysączamy z pomiędzy kryształów już taką naprawdę mocną słodycz i to jest takie fajne właśnie. Jeden smak, drugi smak i trzeci smak, wszystko w jednej filiżance. Gdybyśmy to mieszali, wszystko byśmy zepsuli. I w ten sposób pijemy i pijemy. Wiecie już, jak się zachować w północnych Niemczech na herbatce? Teraz przygotujemy sobie ten specyficzny napar. Standing in this corner way too long, watching the girls, watching the girls. Now I'm tripping 'cause you're turning me on. You're rocking my world, rocking my world. Turn up the music, baby, let's set the night on fire. Don't you wanna go, don't you wanna go higher and higher? Turn up the music, baby, let's set the night on fire. Don't you wanna go, don't you wanna go higher? All I wanna do is get next to you. Jak widzicie, już po chwili wszystko się samo wymieszało, poza ogromną słodyczą na środku, śmietanką i herbatą. Teraz pijąc bez mieszania powinniśmy poczuć wszystko. Wyśmienita. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że po prostu posłodzona czarna herbata ze śmietaną może być tak pyszna, ale jednak herbata z mlekiem różni się zupełnie od herbaty ze śmietaną. Ta tłustość śmietanki, jej słodycz i charakterystyczny smak przywodzi mi na myśl jakiś deser w ogóle. Idealne do podwieczorku. Nie wiem, czy próbowaliście, jeśli nie, koniecznie spróbujcie. Koniecznie zróbcie sobie taki fryzyjski podwieczorek. Mieszajcie herbatę wschodniofryzyjską i delektujcie się
cierpką goryczą herbaty asamskiej, taką bardzo długą słodyczą tego cukru, który notabene jako cukier kandyzowany jest nieco zdrowszy od zwykłego, zwróćcie uwagę, i gęstej śmietanki. No moim zdaniem nic dodać, nic ująć. To tyle na temat herbaty fryzyjskiej. Czekamy na Wasze opinie, komentarze i jak zwykle do zobaczenia na czajnikowy.pl.